Czy wiedziałeś, że możesz być młodym, pięknym, jędrnym? Za pomocą jednej substancji wystarczy przestrzegać reguł. Co może pójść nie tak, jeśli ich nie będziesz przestrzegać? Dzisiaj przedstawię Ci horror z 2024 pod tytułem Substancja. Jest to francusko-brytyjski horror i tutaj na wstępie już powiem, zanim się ktoś ściucia w komentarzach, ja oceniam ten film pod kątem horroru. Nie czy to jest oscarowa produkcja, czy to jest głęboka, pełna poruszających, ważnych tematów produkcja, tylko czy to jest horror, czy był straszny, czy dało się na nim bać i tym podobne. Więc jest to body horror i fabuła wygląda mniej więcej tak, że aktorka, która prowadzi jakiś swój show, nagle zostaje zwolniona ze względu na to, że jest po prostu stara i jest po 50, więc dowiaduje się przypadkowo, że istnieje substancja, która może sprawić, że będziesz znowu młodą, atrakcyjną kobietą. Oczywiście bez wahania się kobieta zgadza i musi tylko przestrzegać ważnych reguły. Wracać do swojej 50+ wersji to tydzień. Tydzień jesteś młodą, atrakcyjną, 18-30 lat dziewczyną, a raz jesteś kobietą po 50. Ten balans jest bardzo ważny, bo w przeciwnym wypadku mogą powołać się różne konsekwencje tego działania. I horror jest bardzo dziwnie oceniany według mnie. Dlaczego podchodzę do oceny? Bardzo rzadko to robię. Ponieważ mamy tutaj balans między osobami, które dają 10/10, a 4/10. I zauważyłem dyskusję na temat tego filmu na Filmwebie, na IMDb i na różnych innych forach. I widzę, że ludzie do tego podchodzą bardzo dziwnie, ponieważ osoby, które dają te 4/10 dają rzetelną ścianę tekstu z argumentami za, przeciw i tak dalej. A osoby, które dają 10/10 to zazwyczaj takie komentarze i jest ich o wiele więcej. I nie wiem dlaczego, mam wrażenie, że to są osoby, którym zapłacono, ale z drugiej strony przypominam sobie, że wielu recenzentów, których oglądałem, też bardzo pozytywnie się nastawiają na ten horror. I nie wiem czemu. Ja oceniam horror pod kątem horroru, na tym polega przecież mój kanał. I miałem tutaj zagwozdkę. Z jednej strony jest to body horror, z drugiej strony jest to czarna komedia, z trzeciej strony jest to społeczny film. I tutaj moje doświadczenia z kina są bardzo ważne. Ze względu, że jeszcze nigdy w życiu nie widziałem tak dziwnej grupy targetowej na sali kinowej na horrorze. Ponieważ byłem tutaj najmłodszą osobą, a następne osoby to były dwukrotnie, trzykrotnie starsze ode mnie. Nie spodziewałem się czegoś takiego na sali, ale ich reakcja też była niespodziewana, gdyż w ostatnich 10 minutach filmu ponad 50%, czyli równa połowa sali wyszła, a sala była zapełniona, wyszła przed ostatnimi 10 minutami filmu i komentowała na głos, co o nim myśli. I głównie to były same negatywne rzeczy. Ja nawet zapamiętałem kilka kwestii, które tam wypowiadali w czasie wychodzenia z kina. Przykładowo, ten film miał poruszać społeczne problemy, a tylko liznął ten temat, a tak to był totalnym badziewiem. To miał być horror, body horror, a mamy tutaj komedię rodem z najdziwniejszych komedii. Albo w horror to niby krew i rozlew krwi, ale tutaj jest to pokazane w najbardziej komiczny sposób, jaki widziałam. I wiele więcej takich komentarzy przy wyjściu 10 minut przed końcem filmu, ponieważ ostatnie 10 minut tego horroru to jest komedia. I teraz też przeczytałem różne komentarze na forum i głównie na Filmwebie. Ludzie porównują ten film do połączenia Davida Cronenberga z Lynchem i Kubrickiem. A ja to zrobię inaczej. Ten film to jest połączenie Muchy, czyli Davida Cronenberga, Martwicy mózgu, który jest komedią horrorem, oraz Toksycznego Mściciela. Co łączy te filmy? Dwa z nich to są czarne komedie z rozlewem krwi. I szczerze, gdybym miał wybierać między tą produkcją, a tą produkcją, to Substancja jest dla mnie bardziej braindead. Dlaczego? To jest bardzo proste w rozumieniu. Ten film pokazuje body horror w bardzo poważny sposób do połowy filmu. Potem pokazuje to w bardziej niepokojący sposób. To nadal jest na plus. Ale na końcu, dosłownie te ostatnie 10 minut filmu, gdzie ludzie z sali kinowej wychodzili, bo byli nie zniesmaczeni, przerażeni, tylko rozczarowani
zaskoczeni tym filmem. To jest czysta komedia i mi to totalnie przypominało sceny z tego właśnie filmu. Dosłownie podobne tutaj są efekty praktyczne, że tak to nazwę. Te 30 litrów krwi nagle roztrysnęło się na cały film. Ostatnie 10 minut filmu. Zakończenie jest komedią. Jest to po prostu żenujące, śmieszne i słabe. Nie jest to straszny film. Nie miał to być chyba straszny film. Nie miał ani jednego dobrego momentu horrorowego. Nie przeraził mnie w żadnym momencie. Obrzydzić dosłownie w 2 momentach tylko takie takie nawet fajne efekty tego body horroru. Body horrorem on jest, ale bardziej nie jest to 100% horror, tylko jest to czarna komedia, trochę thriller z body horrorem na czele. Bo nie ma chyba czegoś takiego jak body thriller. Nie wiem nawet. Jestem rozczarowany tym filmem, ponieważ bardzo dużo ludzi mówiło, że to jest najlepszy horror 2024, że to jest kultowy film już sam w sobie, nie wiem w którym miejscu, że powinien dostać Oscary za dźwięk, aktorstwo głównej bohaterki, aktorstwo drugoplanowej aktorki, reżyserki, scenarzystki. Co? Szczerze mówiąc, ja w swoim życiu widziałem mnóstwo horrorów i nie wiem dlaczego ten horror jest tak wybity. Nie rozumiem tego fenomenu. Niby, ja się tu zgadzam z tym kolesiem, który wyszedł z sali kinowej. Ten film miał poruszać kwestie społeczne. Poruszał kwestie społeczne, ale dosłownie w bardzo małym stopniu. Tak przez cały film, tutaj cytuję inną recenzentkę, ta produkcja ma jedną kartę, którą gra przez cały film. Fabuła stoi w miejscu praktycznie. Nie jest ona w żaden sposób uzupełniana. Nie ma żadnych morałów tak naprawdę, jeśli chodzi o fabułę. Bardziej jest tutaj przesłanie jednolinijne, typu jeśli chcesz zmienić sobie coś w ciele, to będziesz uznawana za potwora i jest tutaj to nawiązanie do tych wszystkich kobiet, co są uzależnione od botoksu, operacji plastycznych i tak dalej, o których są programy i tak dalej. Spoko, ale dalej, gdzie ten horror? Ja dalej czekam na ten horror, rozumiem to przesłanie i w ogóle, spoko, niech wam będzie. Jednolinijna wizja świata, spoko, czemu nie? Ale dalej, gdzie ten horror? Fabularnie, niby tutaj mógł być dobry horror, ale został on nakręcony komicznie. Operator kamery momentami bardzo amatorsko robił ujęcia. I ja też byłem w szoku, jak ja zobaczyłem ujęcie, gdzie kobieta idzie aleją i ta kamera jest za nią i się telepie, jakby operator kamery dosłownie trzymał ją tak i idzie, co pewnie miało miejsce, ale to bardzo amatorski kadr, to bardzo źle wyglądało. To wyglądało jak te wszystkie horrory, które miały budżet poniżej $1000. Ja nie rozumiem, dlaczego takie coś ma tam miejsce. Reżyserka i scenarzystka, czyli jedna i ta sama osoba, sobie wzięła i uznała, że zrobi film społeczny. Spoko. Z niewiadomych przyczyn podkreśliła go jako horror. Jedyne, co może świadczyć, że to był horror lub zasługuje na miano horroru, to tak naprawdę krew, ale nie oszukujmy się, w Martwicy mózgu też jest krew i jest to komedia, więc to jest bardziej komedio-horror, szczególnie, że w tym filmie krew jest pokazana w bardzo zabawny sposób i body horror, który faktycznie nim jest, ale jest to tak naprawdę nie jakieś na poziomie Davida Cronenberga, przynajmniej ja tak nie widzę. Cronenberg potrafił pokazywać naprawdę obrzydliwe rzeczy z ciałem, metamorfozy i tak dalej i spoko, tutaj też takie coś jest, tylko nie wiadomo czemu, nie wiem kto to wpadł, czy montażystka, która była reżyserką, scenarzystką, czy właśnie jakiś operator kamery amatorskiej, czy ktokolwiek, nie wiem, kobieta od scenariusza właśnie. Nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, że większość ujęć to są pośladki kobiece, męskie i to jest bardzo duża część filmu. Nie mam bladego pojęcia, co to ma na celu. Dosłownie, tak jak ja zauważyłem, to jedna osoba fajnie skomentowała to na IMDb, bo jak na Filmwebie. Że w tym filmie jest dużo niepotrzebnej nagości i to jest prawda. Sceny, gdzie kobieta obserwuje swoje ciało, mogłaby robić dosłownie tak samo, będąc w bieliźnie, ponieważ dosłownie wszystkie sfery, które bielizna zasłania, nie zostały do końca nagrane, więc wyszłoby dosłownie na to samo. I przynajmniej byśmy nie musieli oglądać 30 kadrów pośladków. Są w tym filmie 2 sceny, gdzie pośladki są nagrywane przez jakieś 3 minuty materiału. Są cięcia, ponieważ jest różny kadr na te pośladki,
i one trwają po 3 minuty. Ja nie wiem, co to miało za cel. Jak ja widziałem, jak ludzie na sali kinowej tylko siedzieli, śmiali się z tego filmu i się nie dziwię, szczerze mówiąc. Ja się szczerze mówiąc nie dziwię. Ten film nie jest horrorem, nie miał być horrorem, a jeśli miał być, to przepraszam bardzo, w jakim miejscu. A jak wychodziłem z sali kinowej, to było najfajniej, ponieważ wtedy usłyszałem dużo kolejnych krótkich opinii na temat tej produkcji, nazwijmy to, tego społecznego filmu, czy jak to tam zwać. I one wszystkie były negatywne. Ludzie mówili, że zakończenie jest do kitu, że film jest do kitu, że film miał dobre momenty, ale był ostatecznie do kitu, że zakończenie jest tak absurdalne i głupie, że zakończenie powoduje, że zakończenie robi z widza totalnego debila, że film nie szanuje widza w ostatnich 10 minutach filmu, ponieważ pewnie ktoś nie dotrwał do tego momentu. Ja się z nimi zgadzam, to jest naprawdę, cały film jest w miarę poważny, momentami jest lekko komediowy, ale pod koniec, przez te ostatnie dosłownie 10 minut dominuje komedia, dominuje czarna komedia, rodem właśnie z martwicy mózgu i ja nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, jest to tak głupie i ja bardziej nie rozumiem, dlaczego ten film ma tak wysoką średnią, prawie 20 000 ludzi, a średnia 8/10, nie rozumiem tego, patrząc na recenzje, to osoby, które dały 10/10, to właśnie jak już wcześniej pokazałem, mają bardzo dziwne opinie, albo bardziej nie zgadzają się z opinią innych, są wulgarni i nie dają żadnych rzetelnych argumentów, ale recenzenci, nie rozumiem recenzentów. Jedna osoba na sali kinowej, która wychodziła, wspomniała, że poszła na ten film, ponieważ jego ulubiony recenzent horrorów, nie wiem kto, ale powiedział, że to jest recenzent horrorów, nie wiem czy to na YouTubie, czy na jakiejś stronie, nieważne, polecił ten film z całego serca jako dobry horror i najlepszy horror 2024 i powiedział jednocześnie, że się zawiózł na tym gościu i najprawdopodobniej był on opłacony, że ta jego recenzja była opłacona, sponsorowana. Ja nie wiem, ja nie jestem przez nikogo opłacany, ja po prostu właśnie przed chwilą wróciłem z kina, włączyłem lampy i zacząłem nagrywać tą recenzję i jestem zszokowany, że ludzie w internetach dają 10/10, gdzie ja na żywo widziałem, że na sali kinowej ludzie byli niezadowoleni z tego filmu. Ja sam jestem niezadowolony z tego filmu. Ja mu daję 4/10 i się szczerze mówiąc biłem ze własnymi myślami, czy dać 5, czy dać 4, gdzie przez chwilę było czy dać 7, ale jak zobaczyłem ostatnie 10 minut filmu, to od razu uznałem nie, albo 4, albo 5 i przy trochę analizowaniu tego, co obejrzałem i samego zakończenia i tego przesłania, to daję 4/10. Jestem mega niezadowolony z tego filmu, nie jest to horror. Jeśli szukasz body horroru, to musisz się zdecydować, ponieważ przykładowo te dwa filmy mają inne przesłanie. Przykładowo jest to body horror, który jest zrobiony na poważnie, strasznie, ma trochę humoru, ale jest on dobrze zrobiony. Tutaj mamy gore, który jest komedią i rozlewem krwi, czyli jest substancją, tylko że w starszym wydaniu i chyba Martwica mózgu ma lepszy scenariusz, więc ostatecznie nie oglądaj Substancji, no chyba, że oglądasz go pod kątem tym społecznym, nie horroru. Jeśli oczekujesz horroru, nie oglądaj. Jeśli oczekujesz dużo nagich ciał, dużo poszlatków męskich, żeńskich i trochę krwi, a na końcu krwi do granic komedii, to może być horror dla ciebie i możesz na niego iść do kina lub go obejrzeć na jakimś VOD czy coś. Natomiast już, nie wiem, lepiej obejrz Muchę, która jest body horrorem i jest dobrym body horrorem. I Substancja za chuja nie przypomina produkcji Davida Cronenberga. Nie ma bata żadnej jego produkcji, jego stylu, nic.